zdecydował się wrócić jeszcze raz po resztę. Z tej drugiej podróży już nie wrócił. I na drugi dzień mój dziadek i najstarszy jego syn zdecydowali się pojechać, odszukać wujka i znaleźli go postrzelonego przed własnym domem. Zabito prawie 250 osób w tej wiosce. W każdy bestialski sposób. Gdzie na przykład przedstawiciel Czerwonego Krzyża opowiadał o tym, że było ponad 50 ciał należących do kobiet i dzieci. Gdzie niektóre dzieci były rozczłonkowane. Gdzie głowy były odcinane od ciał. I nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, że film jest dostępny w internecie Tantura. Widziałem trailer tego u Ciebie na kanale. 20 kilku ocalałych Żydów z obozów z Polski dokonało kolejnego ludobójstwa na Palestyńczykach kilka lat później. Te podwójne standardy, które świat stosuje obecnie podczas obecnego ludobójstwa w Gazie, to jest nic nowego. One były stosowane od lat, od dziesiątek lat. Wiesz, ta polityka jest bardzo brudna. I to, że Katar przekazuje pieniądze Hamasowi, to jasne, jest to część prawdy. To, że Iran przekazuje pieniądze Hamasowi, to też jest część prawdy. To, że sam Benjamin Netanyahu pozwalał na przekazywanie Hamasowi pieniędzy, to też jest kolejna część prawdy. Dzień dobry. Dzień dobry. U mnie wybitny specjalista chirurg, doktor nauk medycznych, doktor Ahmed, ale jakbyś mógł powiedzieć swoje nazwisko, żebym nie przekręcił, to będę... El Saftawy. El Saftawy, po prostu. Tego się nie zmiękcza jakoś na końcu. Znaczy po arabsku to jest Saftawi. Aha. Natomiast już się tak nauczyłem od ponad 30 lat, że nazywam się El Saftawy i tak mi zostało. Okej. Masz ciekawą historię, bo przewertowałem sobie jeszcze, jak ty w ogóle dotarłeś do Polski. Może nadmienimy, że pochodzisz z Palestyny. Urodziłeś się w Katarze. To jest historia, od której chciałbym zacząć. Jak to się stało, że Palestyńczyk urodził się w Katarze? Jakby patrząc na historię Palestyńczyków w przeciągu ostatnich 100 lat, jakby nie jest to nic dziwnego, ponieważ Palestyńczycy w połowie to są uchodźcy. Prawie 50%, ponieważ około niecałych 7 milionów Palestyńczyków mieszka na terenie obecnej Palestyny historycznej i tyle samo mniej więcej mieszka poza jej granicami. Jest to spowodowane głównie kilkoma wydarzeniami. Pierwszym takim wydarzeniem to jest 48 rok powstanie państwa Izrael. Drugie wydarzenie to jest 67 rok, czyli po izraelsku wojna sześciodniowa bądź czerwcowa, gdzie zajęto pozostałą część historycznej Palestyny oraz wzgórze Synaj plus wzgórze Golanu. No i ja jestem jakby trochę wynikiem, produktem zarówno pierwszego, jak i drugiego wydarzenia, ponieważ mój ojciec wraz z rodziną zostali zmuszeni do przesiedlenia się z Aszkelonu na południe w kierunku Gazy w 1948 roku, a w 1967 roku, kiedy Izrael zajął strefę Gazy, ojciec już był w Katarze, pracował jako nauczyciel matematyki, a pojechał w celach zarobkowych i wówczas te osoby, które znajdowały się poza granicami Gazy w 1967 utraciły możliwość powrotu, więc stał się po raz drugi uchodźcą, tym razem jakby poza granicami
Palestyny, a w związku z tym jego dzieci, w tym ja, z automatu staliśmy się również uchodźcami. Przez długie lata nosiłem dokument podróży wydany przez Egipt do 90 bodajże 5 roku, gdzie pojechałem pierwszy raz do Gazy, do nowo powstałej autonomii palestyńskiej, która wtedy rządziła strefą Gazy oraz miastem Jericho, ponieważ był to pierwszy etap w ramach porozumienia z Oslo. I wtedy dostałem dokument podróży wydany przez autonomię palestyńską. Jest to o tyle śmieszne i dziwne, że na tym dokumencie był napisany paszport, natomiast małymi literkami pod tym słowem było napisane dokument podróży. Ponieważ paszport jest to dokument, który nosi obywatel danego kraju, a Palestyny nie było, czyli nie była uznana jako państwo, tylko jakaś formacja, która oczywiście w ramach tych porozumień z Oslo miało dojść do powstania państwa palestyńskiego. Do tego nie doszło. Natomiast taki dokument podróży wydany przez autonomię palestyńską nosiłem do 2009 roku, w roku, w którym uzyskałem obywatelstwo polskie. Pamiętasz jakieś historie o Palestynie, jakie opowiadał ci tata? Jak tam było? Przed tym, zanim został wypędzony? Generalnie tata bardzo mało pamiętał z tego okresu. On w 1948 roku miał 8 lat. Okay. Urodzony jest w 1940 roku. Natomiast pamiętał tylko sam moment wypędzenia i powiedział, że pół dnia chodzili z tej miejscowości do Gazy. Z takich śmiesznych na przykład momentów, kiedy mieszkając w namiotach i trzeba było już zacząć tak zwane normalne życie, wówczas Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła, że powstanie UNRWA, czyli odłam Organizacji Narodów Zjednoczonych, który ma się zająć głównie uchodźcami palestyńskimi. To zarówno wewnętrznie przesiedlonymi, jak i poza granicami Palestyny. Te osoby, które były zarejestrowane jako uchodźcy, one miały, nazwijmy to, inne przywileje niż Palestyńczycy, którzy jakby pochodzili ze strefy Gazy, chodzili do innych szkół, otrzymywali kupony na żywność, chodzili do szpitali jakby rządzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. No i tata, pamiętam, jak opowiadał, że przykładowo na samym początku, kiedy praktycznie nic nie było, to wykorzystywano materiał, w którym była mąka, który to był materiał nie tak jak dzisiaj, powiedzmy, z plastiku, czy był normalny materiał, z tego szyto ubrania dla dzieci szkolnych, dla młodzieży szkolnych. I on w takim mundurze szkolnym szyty z takiego materiału, z tych worków na mąkę też chodził do szkoły. To była dla mnie jakby ciekawostka dla dziecka, który urodził się w kraju bogatym,
gdzie wszystko było dostępne. Nawet nie mogłem sobie jakby wyobrazić tego, co przyszli. Kolejną, oczywiście większość tych sytuacji mogła być dla większości dramatyczna, ponieważ też pamiętam, kiedy starszy wujek, starszy brat taty przyjechał do nas w odwiedziny do Kataru. Jechaliśmy wtedy samochodem i wujek popatrzył na mnie i odwrócił wzrok w kierunku taty i powiedział: ty wiesz, że Ahmed jest bardzo podobny do Saida. Ja nawet nie wiedziałem, kto to jest Said, a wtedy miałem, nie wiem, może z 10-11 lat. Potem się dowiedziałem, że to jest starszy brat taty i wujka, który w kilka tygodni po Nakbie, czyli po wypędzeniu Palestyńczyków, w naszym przypadku z Aszkelonu, miał wtedy 17 lat i zapytał tatę, że może podjechałby do domu, tam w stodole mają zapasy żywności. No i na co dziadek się zgodził. Z tego, co opowiadali, pojechał na ośle do tej miejscowości. Wrócił na tyle, ile mógł, to wziął tych zapasów, no ale ich również było na tyle, że zdecydował się wrócić jeszcze raz po resztę. Z tej drugiej podróży już nie wrócił. I na drugi dzień mój dziadek i najstarszy jego syn zdecydowali się pojechać, odszukać wujka i znaleźli go postrzelonego przed własnym domem. Zabrali ciało, wrócili do Gazy i już nigdy nie wrócili z powrotem do Aszkelonu. I stąd jakby też się dowiedziałem o tej akcji z tym starszym wujkiem, bo nawet nie wiedziałem, że taki wujek istniał. Jakby z opowiadań i z różnych historii, to on był praktycznie nieobecny w tych opowiadaniach. Dopiero jak przyjechał ten starszy wujek z Gazy i o tym opowiadał. No, my generalnie w Katarze byliśmy traktowani również jako Palestyńczycy, jako obcokrajowców, mimo że to jest kraj arabski, kraj muzułmański. Nawet jakby Palestyńczycy, którzy byli uchodźcami w związku zarówno z tym, co się wydarzyło w 1948, jak i z tym, co było w 1967, podzieliłbym ich na dwie grupy. Jedną grupę to są ci, którzy czy potomkowie tych, którzy zostali wypędzeni w 1948 roku do krajów sąsiednich, czyli głównie do Libanu, do Syrii, do Jordanii, trochę do Egiptu. I moim zdaniem oni jakby z wyjątkiem tych, którzy mieszkają w Jordanii, oni mają najgorzej, ponieważ nadal mieszkają w obozach dla uchodźców, nadal ich statut nie jest do końca jasny, czyli oni są traktowani jako nikt, ponieważ zostali z opowiadań również zostali wypędzeni także na prośbę wojsk arabskich, że wsiadajcie do autobusów za tydzień, za dwa, za miesiąc, najwyżej, co najwyżej, wrócicie do swoich domów. I dlatego ci ludzie, którzy wyjechali wtedy, zabierali ze sobą klucze do swoich domów. Stąd ten symbol klucza palestyńskiego domu jest
u nas w naszej historii obecny, ponieważ został on przekazywany z pokolenia na pokolenie. Ludzie trzymają akty własności ziemi, domów i również są to akty, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Pozwolono im to wziąć ze sobą? Czy to było brane pokrojowo? Oni to zabierali. Oczywiście zabrali tyle, ile mogli wziąć ze sobą. I większość ludzi zabrała te dowody, ponieważ też nie mieli pewności, co się stanie, jak wrócą. I te osoby najgorzej mają w Libanie, ponieważ do tej pory, gdzie tak naprawdę w 1948 roku to była największa grupa uchodźców na całym świecie. Dano im pewne skrawki porozrzucane tak naprawdę w Libanie. Oczywiście Palestyńczyk nawet do dnia dzisiejszego może pracować, ale tylko w zakresie, tylko w ramach obozu. Nie może na przykład kupować mieszkania, ziemi poza granicami tych obozów. Oczywiście każdy kraj ma pewne reguły, pewne ustalenia prawne względem uchodźców palestyńskich. Natomiast nikt z tych krajów nie dawał tym ludziom żadnego obywatelstwa. Kiedyś byłem ciekaw i zapytałem tatę, dlaczego tak jest? No właśnie. Dlaczego kraje arabskie nie wspierają Arabów, ale z innego narodu. I z tego, co mi tata opowiadał, że chodziło o to, żeby tak ustalono przynajmniej na jakimś zgromadzeniu Ligi Arabskiej w tamtych czasach, że my nie damy Palestyńczykom obywatelstwa, ponieważ jeżeli im damy obywatelstwo i pozwolimy im się wmieszać w nasze społeczeństwa, spowodujemy to, że przestaną walczyć o swoją ziemię. Czyli tak naprawdę stworzyli trochę na siłę, trochę z premedytacją problem i uchodźców, i dramaty z tym związane na później, aczkolwiek wracając też do historii wcześniejszej jeszcze, to tak naprawdę to Arabowie nas zdradzili. To Arabowie, ponieważ nie było krajów arabskich. To, co znamy teraz, to, co widzimy, te wszystkie granice, one wcześniej nie istniały. To było Imperium Osmańskie, a potem mandat brytyjski, prawda? Później zostało to podzielone pomiędzy głównie Wielką Brytanią a Francją. I ponieważ na początku XX wieku powstaje ta chęć krajów kolonializmu, głównie Francji, Wielkiej Brytanii, do skolonizowania terenów nowych. Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki, całej Afryki, Półwyspu Arabskiego. No ale problem z Imperium Osmańskim, który wtedy panował w tych terenach. I Brytyjczycy weszli w układ z Arabami. Układ był taki, że damy wam autonomię, damy wam możliwość rządzenia na własnej ziemi, a wy nam pomożecie w wojnie z Turkami. Oczywiście Arabowie nie lubili Turków, ponieważ nadal ich jakby trochę uważali za okupantów. Tak jak kiedyś zresztą opowiadał ojciec, jak był w Turcji i wojskowy człowiek powiedział mu, że Turcy mają do nas trochę żalu, że stanęliśmy
Arabowie po stronie Brytyjczyków w walce z Turkami. A ojciec na to, że jego z kolei ojciec opowiadał, że tak naprawdę Turcy traktowali ten region do wyzyskiwania zasobów. W większości Palestyńczycy to byli zwykli rolnicy. Jak przechodzili Turcy po żniwach, zabierali praktycznie wszystko. To, co wysypywało się z tych wozów, to miało zostać dla właściciela danej ziemi czy gospodarstwa rolnego. Stąd też ta chęć pozbycia się, powiedzmy, Turków. I pamiętam, jak wrócił następnego dnia po zapytaniu swojego ojca o to, co mój ojciec mu powiedział, to powiedział, że tak, masz rację. To samo mi mój własny ojciec powiedział, że tak Turcy się zachowywali. Więc to jest też trochę wykorzystywanie chęci Arabów do odzyskania jakiejś niepodległości. Trochę po to, żeby też dążyć do kolonializmu tej części ziemi. W międzyczasie oczywiście powstaje słynna deklaracja Balfora, kiedy Lord Rothschild prosi bądź domaga się od Wielkiej Brytanii pomoc, bo generalnie ruch kolonialny zaczyna być o nim głośno, zaczyna być też popularny, zaczynają ludzie mieć większą ochotę na niego. I ruch sionistyczny, który powstawał niedawno w Europie, również zaczyna mieć taką ochotę, ponieważ dopóki głównie Żydzi, Europejczycy nie będą mieli swojego kraju, swojego skrawka ziemi, to nadal będą wypędzani z każdego kraju europejskiego, tak jak było w historii. Tak naprawdę ta chęć posiadania państwa dla Żydów wynikała, nie oszukujmy się, z antysemityzmu europejskiego względem Żydów europejskich. Nie było nigdy takiego aż antysemityzmu, jeśli chodzi o względy Arabów, w stosunku do Żydów mieszkających. W Jerozolimie przecież żyli obok siebie, prawda? Nawet nie tylko w Jerozolimie. Przecież było mnóstwo Żydów w Maroku, w Egipcie, w Jemenie, w Iraku, nie mówiąc już o pozostałych krajach arabskich. Oczywiście ta idea posiadania tego państwa przez ruch syjonistyczny wykorzystywała poniekąd religię do miejsca wyboru takiego państwa, ponieważ jak wszyscy wiemy, Palestyna jest ziemią świętą nie tylko dla jednej religii, tak naprawdę dla wszystkich tych trzech religii monoistycznych i to był chyba najlepszy wybór dla ruchu syjonistycznego po to, żeby wybrać Palestynę jako przyszły kraj narodowy dla Żydów. I nawet były takie opinie, że tak naprawdę Wielka Brytania zgodziła się na powstanie państwa Izrael i obiecała Rothschildowi, że Palestyna będzie przyszłą ojczyzną dla Żydów, ponieważ tak naprawdę Brytyjczycy też nie lubili Żydów. I chęć uzyskania wpływów w tym regionie przez Brytyjczyków spowodowała to, że chcieli wykorzystać fakt, że jeżeli my damy syjonistom kraj w środku Bliskiego Wschodu, spowoduje to, że nawet
ta współpraca między nami a powstałym nowym krajem będzie na pewno lepiej przebiegała niż z Arabami, których chcieliśmy i mamy zamiar tak naprawdę skolonizować. Natomiast powstaje teraz pomysł, jak spowodować to, że jeżeli my mamy odzyskać albo uzyskać kontrolę, panowanie nad tym regionem, no to nie możemy dać ludziom tak zwaną wolność, swobodę, potem dać tę ziemię komuś innemu. Więc to rozegrali bardzo dobrze. Na terenie Półwyspu Arabskiego kłóciły się generalnie 3 plemiona między sobą. Nawet były takie 3 regiony, które miały powiedzmy swoją jakąś tam granicę w tym terenie. I Wielka Brytania podpisała różne porozumienia wtedy może nie byli to szejkowie, ale z jakimiś królami, jeżeli chodzi o... To nawet chyba nie. To byli przewodniczące danego plemienia w danym regionie. Okay. I opowiadali im, że my damy wam królestwa pod warunkiem, że Palestyna będzie dla ruchu syjonistycznego. I ci ludzie dla uzyskania władzy, bycia królem, podpisali takie pakty. W ogóle ani Wielka Brytania wtedy, ani ruch syjonistyczny tym bardziej, ani Arabowie zamieszkali tereny Półwyspu Arabskiego, w ogóle nie wzięli pod uwagę los tych ludzi, którzy mieszkają na terenie Palestyny. Podpisując to, Wielka Brytania myślała, że to są ludzie, którzy będą mówili w imię wszystkich Arabów. To jest mniej więcej tak jak wszystkie Stany Zjednoczone jakby dają carte blanche prezydentowi, że on za nich decyduje. A tak naprawdę to nie jest tak do końca. Jasne, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, o jakąś tam politykę, powiedzmy między Stanami, to tak, natomiast ta polityka jest nieco inna. W tamtym czasie, zwłaszcza kiedy tak naprawdę nikt nie rządził w tych krajach arabskich, ponieważ to było przejście zaraz po panowaniu Turków, to zaczęli panować Brytyjczycy. I po I wojnie światowej zaczęła się ta migracja europejskich Żydów w sposób istotny do Ziemi Świętej. Pamiętajmy, kiedy powstał ruch syjonistyczny pod koniec XIX wieku, w całej Palestynie Żydów, Arabów było około 2000. To nie była znacząca liczba, która miała... Poza tym oni żyli między Arabami, wśród Arabów. My nie uważamy ich za inną nację, my uważamy Żydów, którzy mieszkali i nadal mieszkają, ich potomkowie w Palestynie, za tę samą nację. Tylko że wierzące w inną religię. Bardzo dużo też Żydów przecież przyszło na chrześcijaństwo, przyszli później na islam. Niektórzy też opuścili Palestynę. Stąd też Żydzi, którzy się znaleźli w Iraku, ale to akurat jest związane bardziej chyba z wygnaniem babilońskim w Maroku, to też jest związane z wygnaniem muzułmanów z Półwyspu Iberyjskiego.
ale też bardzo duża grupa Żydów mieszkająca była w Jemenie. To w ogóle jest ciekawe. Jest to jedyna grupa Żydów, która po 1948, jak przyjechała do Palestyny, do nowo powstałego tak zwanego państwa Izrael, jak się dowiedzieli, co się stało z Palestyńczykami i że oni mają się wprowadzić do domów Palestyńczyków, oni się nie zgodzili. Oni powiedzieli, że my nie będziemy mieszkali w domach braci. I mieszkali w obozach pod namiotami, dopóty nie zbudowano im innych nowych osiedli. Więc to też świadczy o tym, że to nie jest tak, że każdy Żyd jest zły i każdy Arab jest zły. Ta sytuacja, w której się znaleźli Palestyńczycy, doprowadziła do tego, że tak naprawdę stali się nie wiadomo kim. Ktoś mieszkał w pewnym terenie przez setki, tysiące lat i to była jego jedyną winą de facto. Że tam mieszkał. Że tam mieszkał, tam się urodził. No i w międzyczasie ten mandat brytyjski tak zwany, który dał, niech pan sobie wyobraża, że król Saudów, on jakby jego nazwisko to jest Al-Saud, czyli nazwał kraj, którym będzie rządził swoim nazwiskiem. Nazwał ludzi, którym rządzi, swoim nazwiskiem. No nie ma wyższego stopnia nacjonalizmu, jak tylko ten. On po prostu był głodny bycia królem. I to samo trzeba powiedzieć, że tak naprawdę te dwie rodziny, Wahabici i Saudowie, podzielili Arabię Saudyjską między sobą. I ten pakt, który powstał między tymi rodzinami, że ty będziesz królem, ale ja będę odpowiadał tak jak Majowie mieli, czy faraonowie, prawda, czy tam u cesarza rzymskiego, tak? No, jest król, no i są religijni ludzie, którzy karmią resztę tak jak chcą, tak? No ale wszyscy oczywiście większość tych ludzi, którzy mieszkała w tamtym, to byli Beduini. Tam nie było nic, tak? Generalnie tylko pojawiła się religia, potem stał się ropy. Tak, ale wcześniej jeszcze nie było ropy. Moim zdaniem, gdyby Brytyjczycy wiedzieli, że tam ropa, to się nie zgodzili w życiu. To nigdy nie wyjechali stamtąd. To samo przecież Golda Meir się śmiała, że ja mam do Mojżesza jeden żal. Mógł zamiast pójść w lewo z Egiptu, pójść w prawo, abyśmy byli bogaczami, nie? Więc to są wie pan, to są słowa, które świadczą o o przyczynie w ogóle bycia w tamtym regionie. To jest tylko i wyłącznie wyzysk tego regionu i wyzysk tych ludzi. Oczywiście przy wykorzystywaniu chęci władzy niektórych osób, tak jak to się stało. To samo z królem przecież Jordanii. Ten król Jordanii był przez chwilę królem Syrii, potem był przez chwilę królem Iraku. Jakby ten układ między Brytyjczykami a tą rodziną królewską był taki bardzo dziwny. Do momentu, kiedy powiedzieli, dobra, ty będziesz królem Jordanii. Tak? I po Syrii, Iraku stał się królem Jordanii. Do tej pory zresztą jego rodzina nadal panuje w Jordanii. Więc to są... Wielka Brytania i Francja bawiła się losem Arabów tak jak w grze. I
dalej no mamy powiedzmy lata 20, 30, kiedy powstaje pierwszy ruch oporu palestyński względem okupanta brytyjskiego. Ponieważ powstaje mandat brytyjski, rozdzielono już tort na różne kawałki. Każdy kawałek został przedzielony, powiedzmy ten idzie do Francji, ten idzie do Wielkiej Brytanii, ten idzie do Jordańczyków, do Saudów, ale pomiędzy Wielką Brytanią a Saudami, między Wielką Brytanią a Jordanią powstają również różne pakty, umowy handlowe, gospodarcze. Powstają w latach 70. nagle jak wysyp, prawda? Katar, Bahrajn, Kuwejt, Emiraty, Oman. No to są jakieś jaja po prostu. Po to, żeby tylko utrzymać władzę i utrzymać panowanie nad tym regionem. W międzyczasie dochodzi do II wojny, gdzie Europa cała praktycznie zostanie w niej przelanych tyle krwi, ile chyba nigdy w życiu. I ten fakt zamordowania milionów Żydów w Europie za to, że tylko są Żydami, zostaje później wykorzystywany zarówno przez syjonistów, jak i przez samych Europejczyków do przyspieszenia jakby stworzenia dla Żydów, głównie europejskich, no bo oni byli najbardziej poszkodowani, ojczyzny narodowej. A skoro ten ruch syjonistyczny już się stworzył, ta deklaracja Balfura już się zrobiła, ten mandat brytyjski w Palestynie już istnieje i jakby ten grunt jest przygotowywany do powstania Izraela, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko podpisać ostatnie dokumenty w postaci rezolucji ONZ w 1947 roku o powstanie nowego państwa żydowskiego, gdzie wtedy, mimo tych wszystkich migracji Żydów z Europy do Palestyny, wtedy Żydzi stanowili nawet 20 kilka procent. I wówczas rezolucja daje ponad 57, prawie 58% powierzchni mandatu Palestyny Izraelowi, nowo powstałemu państwu, a 42% z hakiem dla Palestyńczyków. I ludzie się dziwią, że Palestyńczycy się nie zgodzili. A mogli. A widział pan w ogóle ten cud geopolityczny podziału historycznej Palestyny na dwa państwa, żydowskie i arabskie? Widziałem. Widział pan. Jak pan myśli o tym cudzie? No jak zrobić z jednego skrawka, który, nie wiem, jest wielkości województwa dolnośląskiego, bo tam 27 000 km², podzielić na 6 takich punkcików. 3 punkciki będą dla Palestyńczyków, 3 punkciki będą dla Izraela. I oczywiście Palestyńczycy się nie zgodzili. No to jeżeli się nie zgodziliście, no to my chcemy odzyskać to, co świat nam dał, czyli ONZ, siłą. No i wtedy powstaje ta walka o niepodległość. Wie pan, każdy kraj musi mieć historię. A najlepiej, żeby to była historia patriotyczna, gdzie są bohaterowie, gdzie są też straty, gdzie się przelała krew. Trzeba opowiadać ludziom, uczniom w szkołach, że jest to kraj, który powstał w wyniku wojny o niepodległość. Więc to, co się stało w 1948 roku, czyli przygotowanie do
zajęcia tych terenów, które dzięki tej rezolucji miały należeć do Izraela, a wówczas działały już na miejscu w Palestynie organizacje, które były uznane przez rządzących Brytyjczyków jako organizacje terrorystyczne. Hagana, Irgun, Lehi. I Izrael, jak powstał, wykorzystał obecność... I to mówimy tych... o żydowskich, jeżeli chodzi o organizacjach terrorystycznych. I Izrael, jak powstał, przecież nie miał wojska, ale miał te organizacje. I to są też kolejna propaganda syjonistów, że przecież myśmy nic nie robili, myśmy nie mieli wojska, ale mieliście organizacje terrorystyczne, które nawet dokonywały różnych zamachów, nie tylko na nas, ale też na Brytyjczykach w 1946 roku. Zamach hotelu Króla Dawida w Jerozolimie, gdzie notabene zamachowiec staje się później premierem Izraela i dostaje Nagrodę Nobla pokojową. I te organizacje zaczęły przejmować wioskę po wiosce. Właśnie. I jeżeli chodzi o przejmowanie tej wioski po wiosce, bo ja byłem wstrząśnięty, jak oglądałem ogólnie pana kanał na YouTubie, do którego oczywiście wrzucę link pod naszą rozmową, żeby ludzie się zapoznali. Tak jak my mamy swój Wołyń, tak wy też macie takie historie. Tak, generalnie po rezolucji tej z 1947 roku ten ruch oporu w Palestynie zaczął być bardziej widoczny. Ludzie zaczęli się gromadzić. Jakby przywódcą tego ruchu oporu stał się Abdelkader al-Husseini, który również jeździł z kraju do kraju, prosząc Arabów o pomoc, do Jordanii, do Egiptu. Nie dostawał tej pomocy. Powiedział, my nie chcemy wojsk. My mamy ludzi, ale chcielibyśmy broń. Oczywiście tej broni nie dostał. I wrócił, zginął w walce pod górką Al-Qastal, czyli Castle po angielsku, czyli zamku. 8 kwietnia 1948 roku. Był jedną osobą z dwóch, którzy chcieli dostać się do tego zamku, bo uważali, że jeżeli zajmą ten zamek, to jest to logistycznie punkt, który daje kontrolę nad całym terenem. Oczywiście Palestyńczycy przegrali, Abdelkader został zabity. Dzień później, bo 9 kwietnia, bojówki syjonistyczne z Irguna i Lehi poczuli, tak mi się wydaje, że po prostu poczuli krew. Wygrali bardzo ważną walkę z Palestyńczykami i chcieli pójść dalej. Kolejną wioską, która była za tą górką, to była wioska Deir Yassin, na zachód od Jerozolimy, gdzie wcześniej przed tymi wydarzeniami zamieszkała przez ponad 700 Palestyńczyków. I oczywiście tutaj są dwie wersje. Wersja palestyńska i wersja izraelska. Oczywiście prawie każde wydarzenie w historii naszej, wspólnej, nazwijmy to, ma dwie wersje. Wersję palestyńską, pisaną przez Palestyńczyków, uczoną, która notabene zazwyczaj różni się w sposób diametralny od wersji izraelskiej. Wersja palestyńska mówi tak, że zabito
prawie 250 osób w tej wiosce. W każdy bestialski sposób. W każdy bestialski w sensie, że oczywiście to nie są świadectwa Palestyńczyków, ponieważ po tej masakrze Palestyńczycy zaczęli uciekać. Natomiast to są świadectwa zachodnich obserwatorów, którzy znaleźli się w tej wiosce w jeden albo 2 dni po. To jest głównie przedstawiciel Czerwonego Krzyża oraz przedstawiciele 2 brytyjskiej policji. I ich zeznania, ich książki są. Gdzie na przykład przedstawiciel Czerwonego Krzyża opowiadał o tym, że było ponad 50 ciał należących do kobiet i dzieci. Gdzie niektóre dzieci były rozczłonkowane. Gdzie głowy były odcinane od ciał. Genitalia były odcinane. Przedstawiciel policji brytyjskiej opowiadał o tym, że ciała były wsadzane do kupy i podpalono, żeby nie było żadnych śladów. No i akurat ta masakra w Deir Yassin była masakrą, dzięki której Palestyńczycy między innymi zaczęli uciekać przed podobnym losem i bojówki tych organizacji, jak zobaczyli, że to działa, dokonywali takich masakr jeszcze wiele. Przedwczoraj chyba przeczytałem taki artykuł w Haaretz, ponieważ teraz przygotowujemy właśnie na temat Deir Yassin i chciałem poznać więcej szczegółów na temat wersji izraelskiej. I mimo wszystko osobą odpowiedzialną za masakrę w Deir Yassin był właśnie Menachem Begin, późniejszy premier Izraela, dowódca Irgunu, późniejszy laureat Nagrody Nobla, pokojowej Nagrody Nobla. W wersji izraelskiej są tacy, którzy w ogóle twierdzą, że nigdy nie dochodziło do żadnej masakry, że była to walka między bojownikami izraelskimi a ruchom oporu palestyńskim, że ci ludzie, którzy zginęli w Deir Yassin, to byli ludzie, którzy mieli broń i zginęli w wyniku walki. Natomiast mimo, że Izraelczycy nie przyznają się do masakry ludobójstwa Palestyńczyków w Deir Yassin, to są wśród nich, wśród ludzi opowiadających o tym, co się działo w Deir Yassin, takie głosy jak na przykład właśnie chodziło o mniej więcej o takiej reżyserce Szeszoni, która próbowała wyprodukować film dokumentalny na temat Deir Yassin. Deir Yassin w ogóle w historii Izraela również jest bardzo ważny, ponieważ Ben Gurion powiedział, że gdyby nie Deir Yassin, to by nie było Izraela. Czyli tak naprawdę powstanie państwa syjonistycznego jest jednoznaczne z przelaniem krwi palestyńskiej i z ludobójstwem dokonanym w Deir Yassin, w Tanturze i w innych, w Kafr Qasem kilkanaście lat później. W ogóle ta masakra w Kafr Qasem to jest też ewenement, ponieważ rozstrzelono
kilkudziesięciu Palestyńczyków, niezależnie od tego, czy to byli dzieci, kobiety, mężczyźni, starcy, już w granicach powstałego Izraela, już dokonanego Izraela, i to byli Palestyńczycy tylko dlatego, że chciano zająć ich wioskę. Po Deir Yassin brano też kilka tak zwanych ocalałych z masakry. Wywiatowano z nimi po ulicach Jerozolimy i później rozstrzelono. To był na znak zwycięstwa. I to są ludzie, którzy w ogóle... Jak to jest możliwe, że takie rzeczy się działy zaraz po zakończeniu II wojny światowej? To jest dobre pytanie, ponieważ moim zdaniem w ogóle ludzie, jeśli chodzi o Żydów europejskich, podzielili się na 3 grupy. Jedna grupa, która wyemigrowała do Palestyny, do historycznej Palestyny już od początku powstania ruchu sionistycznego. I to była grupa, która za wszelką cenę i za każdą krew chciała, żeby państwo Izrael powstało. Druga grupa, która uciekła podczas II wojny światowej dalej na zachód, głównie do Stanów Zjednoczonych, do Kanady. Trzecia grupa to była grupa tak naprawdę najbiedniejsza, najbardziej, która dostała. To była ta grupa, która zginęła, została w sposób bestialski zamordowana w obozach dla uchodźców, obozach śmierci w różnych krajach, głównie w Polsce. Ale też z tej grupy po wyzwoleniu tych obozów bardzo duża ich część wyjechała do obiecanej ziemi, do Palestyny. I nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, że film jest dostępny w internecie Tantura. Widziałem trailer tego u ciebie na kanale. 20 kilku ocalałych Żydów z obozów z Polski dokonało kolejnego ludobójstwa na Palestyńczykach kilka lat później. I to byli chłopaki 18, 19, 20 lat. W tej chwili, kiedy ci już dziadkowie opowiadający o tym, co było w tym filmie, nawet niektórzy opowiadają o tym ze śmiechem na twarzy. Te podwójne standardy, które świat stosuje obecnie, podczas obecnego ludobójstwa w Gazie, to jest nic nowego. One były stosowane od lat, od dziesiątek lat, kiedy tracono wszystkich hitlerowców nazistów po II wojnie światowej, bo na przykład znano taką osobę, która wyjechała do Argentyny i tak dalej. To było w słusznej sprawie. Natomiast cały świat może nie tyle uznaje ludobójców izraelskich za bohaterów, ale nie chciałoby o nich wiedzieć, że oni w ogóle istnieją, że oni są. A to są ludzie, którzy powinni byli być ścigani już po 1948 roku. Tak samo jak ścigano nazistów, hitlerowców po II wojnie światowej. Wiesz, świat ma względem Żydów
nie wiem, czy to nazwać dług do płacenia. Głównie mi chodzi o zachodni świat. Ponieważ rzeczywiście to, co Niemcy dokonali na Żydach podczas II wojny światowej, to było takie straszne, że nikt by nie chciał o tym pamiętać. I wszyscy woleliby, żeby tego nie było. Natomiast powstały dwie rzeczy. Po pierwsze, narracja, która pokazuje Żydów jako jedynych ofiar, które jakby cierpieli, którzy ginęli w czasie II wojny światowej. Bardzo rzadko kiedy się mówi o milionach Polaków, którzy zginęli, o milionach Rumunów, którzy również zginęli w czasie tej wojny i innych Europejczykach. Zawsze generalnie mówi się o Holokauście Żydów. To był Holokaust tak naprawdę całej Europy. I dążenie do tego, żeby byli tylko i wyłącznie jedna wybrana nacja. Tylko i wyłącznie ta najbardziej słuszna nacja. I to dlatego, że się działo w Europie, generalnie zgadzam się, w wyniku antysemityzmu. To powoduje strach w głowach Europejczyków, żeby nie byli absolutnie oskarżani o antysemityzm. Bo wszyscy wiedzą, do czego antysemityzm w Europie doprowadził w czasie II wojny światowej. Ale nie może to być przecież w żaden sposób wymówką do tego, co jest robione tam. I to nie może być wykorzystywane. No właśnie. Kiedy dochodzi do krytyki Izraela, zawsze ten antysemityzm jest stawiany na pierwszym planie. Proszę sobie zobaczyć reakcję ambasadora po tym, jak zabito Damiana Sobola i jego kompanów. On uciekł antysemityzmem. Kurczę. Po wczorajszej decyzji wydanej przez Hagę. Jak jest zachowanie? Że wszystkie kraje, które uznają to, świadczy o tym, że są antysemickie. Ale wie pan, druga hipokryzja jest naszego premiera, który tak mówił o tym, że PiS depcze prawo i uznaje wyższość jego nad prawem. Po wygłoszeniu wczoraj, nawet to było zwykłe oświadczenie. To nawet nie ma nakazów jeszcze. Dokładnie. Tak? Jak można skrytykować, będąc człowiekiem prawym, skrytykować decyzję prokuratora generalnego MTK? I jak można mówić o praworządności, kiedy ona dotyczy tylko i wyłącznie naszych interesów? Jeżeli ta praworządność ma spowodować, że nasz sojusznik ma przegrać, no to jest to zła praworządność. Musimy ją zwalczać. No bo to tak mniej więcej wygląda. No albo. Wie pan, ja kiedyś dałem post z listem podpisanym przez 12 kongresmenów, republikanów, że tak naprawdę grożą Hanowi, jeśli wyda takie oświadczenie, czy tam nakaz aresztowania dla Netanyahu, bo ta plotka była już od kilku tygodni. I napisałem w poście, że znaleziono w sieci, ponieważ nie byłem tego pewien, czy w ogóle można coś takiego bezkarnie podpisać, że
zostanie zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych, do niektórych krajów europejskich i tak. Jak można zastraszać kogoś, gdzie ja mówię, że jest to jakby najwyższa osoba, która powinna stać na straży porządku międzynarodowego. No to albo uznajemy, że nie ma porządku i te wszystkie organizacje i instytucje zlikwidować i jest prawo dżungli. Kto silniejszy, ten rządzi. Albo uznajemy jednak, że jest praworządność, który obowiązuje wszystkich. Niezależnie od wyznawanej religii, od koloru skóry, od pochodzenia etnicznego, od nawet myśli, ponieważ myśli to są nasze. My powinniśmy odpowiadać za nasze czyny. I jeżeli pomyślimy, że Izraelczycy na przykład chcieliby uzyskać tak zwane The Great Israel, Wielki Izrael, od Nilu do Eufratu. No właśnie. Tak? Bo o tym świadczą te dwie niebieskie linie flagi Izraela. To nie jest ich marzenie, żeby tylko i wyłącznie dostać Palestynę. Proszę zobaczyć na mapę partii Smotricza i Ben-Gwira. Tam jest ujęta jeszcze Jordania. I ci dwaj są w rządzie Netanyahu. W rządzie, który rządzi w Izraelu. Jak w ogóle Jordania nadal ma ambasadora Izraela u siebie i ambasadora Jordanii w Izraelu i mają również podpisane różne umowy gospodarcze, kiedy kraj, z którym podpisałem takie umowy, w jego rządzie są ministrowie, którzy wybierają publicznie, nawet ich logo Wielkiego Izraela, to jest połączenie dwóch krajów, Jordanii i Palestyny. Oni się na tym nie zatrzymują. Ja bym chciał porozmawiać, bo dużo rozmawiamy o tym, jak powstawało państwo Izrael i masz też taki wspaniały odcinek, jakie są właśnie krwawe początki tego Izraela, czyli właśnie te wszystkie przesiedlenia i inne rzeczy. Jak Palestyńczycy na to reagowali w tamtych czasach? Tak jak mówiłem, Palestyńczycy byli zostawieni sobie. Tutaj mowa o krajach arabskich, o sąsiadów. Plus to, że nigdy nie byli państwem oddzielnym, bo przez ponad 400 lat panowali Turcy. Potem przyszli Brytyjczycy i też nie mieli swojego wojska. Brytyjczycy dusili wszystko, co był oporem. Nawet była taka akcja w 27 roku, kiedy zamordowano, powieszono 3 Palestyńczyków w Akce. Akka to jest miejsce na północy Palestyny. I po tym wydarzeniu jakby również wybuchła rewolucja przeciwko Brytyjczykom i ten ruch oporu przeciwko nim stał się miał bardziej militarny charakter. No ale militarny w sensie, że mieli, nie wiem, jakieś granaty ręczne, strzelby. I Palestyńczycy poczuli, że wiedzieli zresztą, że powstaje ten ruch sionistyczny, że jest pomysł, żeby stworzyć
państwo dla Żydów europejskich. Zresztą migrowali Żydzi z Europy do Palestyny. Nawet był taki incydent, kiedy Hagana wysadziła 2 statki z Żydami, których nie zgodziła się akceptować, przyjąć Wielka Brytania w Palestynie. I wówczas powiedzieli, że miejscem Żydów jest w Palestynie, nigdzie indziej. Więc oni albo tutaj, albo umrą. I wysadzili te 2 statki z Żydami. Sami swoich zabili. Nie słyszałem nigdy o tym. W ogóle o wielu historiach nie słyszałem. Więc... I Izraelczycy, jak twierdzą, że nie mieli wojska, tak, ale zostało wszystko to, co Brytyjczycy mieli w Palestynie, zostało przekazane izraelskim bojówkom. Czyli oni dysponowali naprawdę nowoczesną armią jak na tamte czasy. No, brytyjską, najlepszą. Brytyjską, także to jest w ogóle... w 56 roku, czyli 8 lat później, Francja poprosiła Izrael o pomoc w ataku na Egipt, więc to nie jest tak, że Izraelczycy nie mieli swojego wojska. I bardzo duża część Palestyńczyków, oprócz tego, że została wymordowana przez syjonistycznych bojowników, to bardzo duża część, bo ponad 750 000 ludzi uciekło. To musiało być trochę przed strachem, głównie chyba przed strachem. Ile trwała taka migracja? 2 lata. 2 lata. 2 lata. I wczoraj usłyszałem wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych, gdzie mówił, że Egipt posiadał Gazę. Po prostu szok. Szok. I to mówi osoba na takim stanowisku. Wiceminister spraw zagranicznych. Syn ocalałego. Jak można takich bzdur opowiadać? Jak Egipt posiadał Gazę? Czyli co? Uznajemy, że w 1967 roku, kiedy Izrael zajął Gazę, to zajął Egipt? No to jeżeli tak, ponieważ w 1967 roku Izrael zajął Gazę i wzgórze Synaj. W 1973 roku Egipcjanie zatrzymali się na granicy z Gazą. Czyli Rafa, tak? To jest to miejsce. Tak? Odzyskali swoje. Czyli co? Od 1967 roku do dnia dzisiejszego, ponieważ nadal Gaza jest pod okupacją izraelską, to Izrael okupuje Egipt? Tak można zrozumieć? Ale Egipt jest na usługach Izraela, z tego co słyszałem. Ale ja w sprawie wypowiedzi pana ministra. Tak, rozumiem. Czyli co? Izrael okupuje Egipt? No, z tego wynika. Z tego wynika, z tej wypowiedzi tak. Czyli też można by powiedzieć, że zachodni brzeg Jordanu jest w posiadaniu Jordanii. Czyli Izrael okupuje Jordanię. No wie pan, to są ludzie, którzy powinni być na stanowisku. Ja rozumiem. Ktoś, kto naprawdę nie ma pojęcia. Ale jeżeli mówi się, że pan profesor jest historykiem, że jest synem historyka, ocalałego, jest pochodzenia żydowskiego, czyli tak naprawdę to wszystkie te informacje pan minister bardzo dobrze jest zorientowany w temacie. I powiedzenie takich zdań jest zakłamanie prawdy. Jest zakłamanie historii. Celowe. No nas uczą w Polsce zupełnie innej historii. U nas w szkole nie usłyszy się o tym, o czym pan opowiada. Kompletnie.
U nas uczy się o powstaniu państwa Izrael, oczywiście o Holokauście. Pamiętam ze szkoły, że było porozumienie w Camp David, było poruszane, ale nie było nic na temat żadnego ludobójstwa, żadnych przesiedleń, wypędzeń i innych takich rzeczy. Jak wygląda indoktrynacja w Izraelu i jak wygląda edukacja Palestyńczyków w okupowanych częściach? Tak jak powiedziałem, Izraelczyków uczy się innej historii, a Palestyńczyków innej. Czego uczą się dzieci w Palestynie? Bo rozumiem, że to przechodzi przez ręce Izraela. Tak, nie ma innej możliwości. Ja nie wiem, czego się uczą ludzie w Palestynie. Ja wiem, czego ja się uczyłem. Okej. Ja się uczyłem tego, że Palestyna jest okupowana przez syjonistów. Ale to jest wiedza, która była przekazywana w rodzinie, rozumiem. Tak. Tak, oczywiście jak ja się uczyłem w Katarze, Katar nie prowadził, nie utrzymywał stosunków dyplomatycznych z Izraelem, więc nie uznawał w ogóle Izraela za państwo, tylko za okupanta Palestyny. I tak było w większości krajów arabskich. I tak chyba jest do dzisiaj z Katarem, bo to oni finansują też w dużej mierze Hamas. Z tego, co przynajmniej jest taki przekaz medialny, to jest moja wiedza. Wiesz, ta polityka jest bardzo brudna. I to, że Katar przekazuje pieniądze Hamasowi, to jasne, jest to część prawdy. To, że Iran przekazuje pieniądze Hamasowi, to też jest część prawdy. To, że sam Benjamin Netanyahu pozwalał na przekazywanie Hamasowi pieniędzy, to też jest kolejna część prawdy. Dlaczego? W sensie, dlaczego pozwalał? Jemu to jest na rękę? Było? No tak? No tak. Ponieważ podział, który powstał między autonomią palestyńską a Hamasem, jest na rękę tylko i wyłącznie Izraelowi. Bo mają wytłumaczenie, dlaczego pozbywają się Palestyńczyków. I nie powstanie wtedy państwo palestyńskie. Ponieważ jeżeli tylko jedna partia czy formacja polityczna miałaby rządzić na całym tym terytorium, byłoby łatwiej światu uznać ją za godną do bycia partnerem na arenie międzynarodowym. A w konsekwencji rządzącym partnerem w przyszłym państwie Palestyny. Natomiast jeżeli dwie frakcje będą się kłócić, będą się bić o krzesła, to jest to jakby najlepsze wyjście dla samych Izraelczyków, dla samego państwa Izrael, po to, żeby nie powstało państwo palestyńskie. A Netanyahu mówił o tym otwarcie. Przecież nawet na łamach The Jerusalem Post powiedział, że pozwalanie finansowania Hamasu oddala nas od państwa palestyńskiego. W ogóle Izrael jest takim państwem, który nawet nie przyznaje się do obecności tych Palestyńczyków. On w ogóle nie uznaje ich za grupę narodową. Nie mówi, Izraelczycy nie mówią Palestyńczycy. Nie mówią Palestyna w ogóle. To są Arabowie, którzy powinni pójść do krajów arabskich. Bo przecież tyle jest krajów arabskich dookoła, a wy chcecie się z nami kłócić o ten kawałek. No jasne, ale w Ameryce Południowej mamy wiele też krajów mówiących po hiszpańsku, ale są granice. I są odmienne narodowości. Są suwerenne kraje. Tak? Dlaczego ty chcesz wymusić na wszystkich tych krajach arabskich? Patrząc na tę logikę, nie powinno być granic
powiedzmy między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Czy granic między Niemcami a Austrią. Na przykład. Tak? Czy w Skandynawii, w sensie, że to jest Słowianie to też powinno być jedno Słowianie, nie wiem, Półwysep Eberyjski i tak dalej. To jest próba wymazywania palestyńskości. Bo jeżeli przyznajesz się do ich obecności, to znaczy, że przyznajesz się do ich prawa. A ty w ogóle nie uznajesz żadnych praw dla nich. Tak? Ty możesz wejść. Przecież nawet są filmy, w których się przyznają do judeizacji Jerozolimy. Czyli wypędzenia Palestyńczyków ze Starego Miasta i przyjęcia ich przez osadników żydowskich. Po to, żeby cała Jerozolima była żydowska. Po to, żeby doprowadzić tak naprawdę do powstania tak zwanej trzeciej świątyni. Ponieważ, tak jak na samym początku wspominałem, że ruch sionistyczny wykorzystuje religię judaizmu do uzyskania własnych celów. Przecież większość tych, którzy wymyślili syjonizm, oni byli ateistami, oni nie wierzyli nawet w Boga. Ale wierzyli, że dał im tę ziemię. Wierzyli, że są narodem wybranym. W ogóle ta sama idea bycia narodem wybranym pozwala wymordować resztę. Ponieważ to jest w imię wyższego dobra. W imię pojawienia się Mesjasza, Zbawiciela. W ogóle Palestyńczyków w Izraelu porównuje się do Amalekitów. Wiesz to jest Amalekit. To jest lud, który był zamieszkały tereny Palestyny, historycznej Palestyny. I wtedy, kiedy Mojżesz wyprowadził Żydów z Egiptu do Palestyny, dostali jakby nakaz walki z Amalekitami. I podobno Amalekici ich pomordowali, więc w odwecie jest dozwolone zabicie wszystkich. Dzieci, kobiet, starców, mężczyzn, nawet zwierzęta, nawet drzewa. To wszystko, co się dzieje, przecież social media są pełne różnych rozmów, czy to z żołnierzami IDF-u, czy to z Izraelczykami, na temat dlaczego, że tam giną dzieci. No tak, ale to dziecko urośnie i też będzie terrorystą. I będzie groziło przyszłego Izraelczykom. Dlatego mogą strzelać w kolana i się tym chwalić, kto przestrzeli więcej kolan. Strzelać w kolano to jest bardziej jako zabawa. Zabawa. No tak. To była zabawa. To było bardzo popularne podczas Wielkiego Marszu Powrotu, który organizował Hamas na północnej granicy Gazy z Izraelem. I nie było żadnego absolutnie zagrożenia, jeśli chodzi o żołnierzy izraelskich, ponieważ oni byli na wieżach kontrolnych, mur, przecież ta szatka była pod napięciem, mur wielometrowy, ale jasne, palono opony, rzucano kamieniami. I to nie są moje słowa, to są słowa, które były opublikowane na łamach Haaretz, gdzie żołnierze chwalili się, kto w jeden dzień przestrzeli jak najwięcej kolan. I to jeszcze dzieci. Dzieciom, bo to są ludzie, to są dzieci kilkunastoletnie. I oczywiście
I to było oficjalnie w prasie. No w prasie. No, można napisać przestrzelone kolana Palestyńczyków, wielki marsz powrotu, Haaretz i to są jakby zeznania żołnierzy. Ile powstało opinii obserwatorów międzynarodowych? Amnesty International, Human Rights Watch. Ci wszyscy, którzy walczą o prawa człowieka. A mówimy ciągle, uwaga, o jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie. To, że ktoś dostaje mandat w wyniku wyborów, nie oznacza, że należy do demokratycznego państwa. Jeżeli ja uznaję państwo, wie pan, cały świat odciął się od Rosji i słusznie, ponieważ zajęła terytorium innego Ukrainy. państwa. No tak, Ukrainy. I doprowadziła do wojny, w wyniku czego naprawdę mnóstwo osób niewinnych zginęło. W tym również dzieci i kobiet. To dlaczego nie mamy być konsekwentni? Przecież to się nie zaczęło 7 października. Chociażby zachodni brzeg. Proszę popatrzeć, jak jest zagrabiany kawałek po kawałeczku. A zachodni brzeg należy do terytoriów okupowanych palestyńskich rezolucją ONZ, której oczywiście nie uznaje Izrael i nie uznaje Ameryka. Cofnijmy się przed 7 października. 7 października nie był aktem od tak o. To była odpowiedź, to był wynik, jasne, brutalny. Jasne, nie powinno w ogóle było się wydarzyć. Ale nie wolno na tym poprzestać i powiedzieć, że gdyby nie 7 października, to by Izrael nie zrobił tego, co zrobił. Ale robi to samo cały czas na zachodnim brzegu. Tylko po kawałku. Nie wiem, czy wiesz, że na zachodnim brzegu w 2003 roku, ponieważ my, Palestyńczycy, mamy takie rekordy. I to nie są nasze słowa, tylko to są słowa z zachodnich pras. I można to sprawdzić. Był chyba 2000, 2006 czy 2008, potem kolejny, że najbardziej śmiercionośny rok dla Palestyńczyków od 2000 roku. I tych najbardziej śmiercionośnych lat jest co najmniej, nie wiem, 5-6 do dnia dzisiejszego. Co jakiś czas jest najbardziej śmiercionośny rok dla Palestyńczyków. Dlaczego o tym nikt nic nie mówi? I to nie jest w wyniku zamachu terrorystycznego. To jest w wyniku grabieży ziemi Palestyńczyków, domów Palestyńczyków, ich sklepów. To jest, wiesz, jest takie prawo w Izraelu, które mówi, że jeżeli Palestyńczyk, ktokolwiek, popełni jakąś zbrodnię, nie wiem, zamach terrorystyczny, ostatnio nawet rzucanie kamieniami są zbrodnią, to dom rodziny takiego zamachowca jest zniszczony. Jedzie buldożer i niszczy ten dom. Niezależnie od tego, czy to jest dom dziadka, który, nie wiem, przez 40 lat go budował. Tak naprawdę... Zarzucanie kamieniami. Może coś takiego się wydarzyć. Nie, ja tutaj nie chcę skłamać, ale za czyny też nie jestem szczególnie znajomy w prawie izraelskim, ale na pewno każde zamachy na Izraelczyków tym się kończą. Każdy zamach.
jeżeli jest to na terenie zachodniego brzegu, ponieważ w strefie Gazy od 2005 roku nie ma wojska izraelskiego w samej strefie. Oczywiście ją kontroluje i ją jakby jest na zewnątrz, ale nie jest w środku. Czy to nie jest zbrodnia wojenna? Karanie kogoś za czyn innego? No, odpowiedzialność zbiorowa jest. I jest to coś, co się dzieje przez lata. I nikt nic z tym nie robi. Zajmowanie ziemi Beduinom. Ciągle. Palenie ich posiadłości. Proszę zobaczyć, jak osadnicy żydowscy traktują Palestyńczyków po sąsiedzku. Jak? Odcinając dopływ wody. Odcinając drogę do pola. Na siłę. I są chronieni na przykład przez IDF, przez żołnierzy IDF. Było w ogóle, jest taki Dzień Ziemi Palestyńskiej. Obchodzony od 76 roku. Ponieważ powstało prawo w Izraelu, że jeżeli ziemia, która nie jest uprawiana przez rok czasu, to państwo ją przejmuje. I było tak, że generalnie odcinano drogę Palestyńczykom do własnej ziemi przez dłużej niż rok i po roku powiedziano, że ona nie jest uprawiana, więc zabieramy. I wtedy powstały manifestacje, marsze w całej Palestynie. Zginęło kilku osób, kilkaset było rannych, kilkaset uwięzionych. I od tamtych wydarzeń, nie my, ONZ oznaczył 30 marca Dniem Ziemi Palestyńskiej. To są rzeczy, które dzieją się przez dziesiątki lat. To nie działo się od 7 października. Mamy 7 października jakby... To jak Palestyńczycy byli traktowani do tego 7 października? Jak to wyglądało? Jak bydło. Jak bydło. My jesteśmy podgatunkiem ludzi. My jesteśmy sługą. Izraelczyk. Oczywiście ja nie generalizuję, ale ja mówię o ideologii syjonistycznej, ponieważ to ona wywyższa Żydów nad wszystkimi innymi. Powoduje to, że osoba, która wierzy w syjonizm, już nie w judaizm, tylko w syjonizm, wierzy, że ona jest tą wybraną przez Pana Boga. To jest jakby rasa, która jest najlepszą. I mimo, że... Czyli to nie różni się niczym od nazizmu. W ogóle. Uważam, że syjoniści byli bardzo dobrymi uczniami hitlerowców i nazistów. W ogóle jakbyśmy popatrzyli, te wszystkie ruchy, syjonizm, nazizm, faszyzm, powstawały wszystkie w jednym mniej więcej czasie. Jasne, nacjonalizm jest jakby tą wspólną ich cechą. Ale każdy, który stał się ojcem takich ideologii, sobie dokładał różne fakty, tak, żeby mu pasowało. I tutaj w przypadku syjonizmu dołożenie tej części religijnej po to, żeby tak naprawdę skolonizować teren na Bliskim Wschodzie, żeby Żydzi europejscy trochę odpoczęli, żeby mieli swoją ojczyznę, ale nadal syjonizm wypowiada się za wyższością rasy. To oni są przedstawicielami tej rasy lepszej, wybranymi przez Boga.
i przecież trafili do ziemi obiecanej. Również przez Boga. To jest cały czas to wykorzystywanie religii do własnych celów. To też próba wybudowania trzeciej świątyni dla powrotu Mesjasza, Zbawiciela. W ogóle to jest bardzo ciekawy punkt, ponieważ ewangeliści na przykład są zwolennikami budowy też trzeciej świątyni, a dlatego, że ich jest najwięcej w Stanach Zjednoczonych, no to mamy też te reakcje Stanów Zjednoczonych względem Izraela. Mnie bardzo poruszyło. Zaskoczyło też u ciebie na kanale, jak było mówione o AIPAC-u i o tym, dobrze powiedziałem, tak. AIPAC, tak? I o tym, że 60% prywatnych wpłat na kampanię prezydencką kandydatów pochodzi właśnie od osób pochodzenia żydowskiego. Tak. W ogóle proszę zobaczyć wczorajszą wypowiedź ministra spraw zagranicznych, że on połączy się teraz z przedstawicielami AIPAC-u, ponieważ trzeba nałożyć kary na prokuratora MTK po oświadczeniu ostatnim, że prosi o nakazy aresztowań dla Galanta i dla Netanyahu. Czyli to są informacje nawet jawne, bym powiedział. Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś taką wypowiedź Joe Bidena z końca lat 70. Zapewne nie. Z kongresu. Powiedział, że to jest bardzo w ogóle ciekawe. A propos tego łączenia religii, syjonizmu i państwowości Izraela. Powiedział, że jego ojciec mu powiedział, że nie trzeba być Żydem po to, żeby być syjonistą. Ja nie jestem Żydem, ale jestem syjonistą. I powiedział, i ja powtórzę słowa ojca. Ja nie jestem Żydem, ale jestem syjonistą. I powiedział jeszcze jedno bardzo ważne zdanie, mianowicie, że gdyby nie było Izraela w tamtym regionie, to Stany Zjednoczone stworzyłyby Izrael dla własnych celów, dla własnych utwierdzenia władzy w tamtym regionie. Czyli tak naprawdę ten pomysł kolonializmu jeszcze raz tamtego regionu i panowania w tym regionie jest dużo ważniejszy niż te wszystkie bajki religijne, za przeproszeniem, o których mówią, że ona musi być, bo ma powstać Mesjasz, czy... Ale dla mnie to jest niezrozumiałe, bo rozumiem jeszcze lata 70., 80., nawet 90. Nie było internetu, nie było takiej globalizacji. Ale jak takie rzeczy mogą się dziać w dzisiejszych czasach, kiedy mamy rozwinięte social media, kiedy widać te rolki, TikToki i wszystkie inne filmy, gdzie wydobywane są martwe dzieci spod gruzów, martwi ludzie spod gruzów, ten płacz, te ofiary, to wszystko. Jakim cudem nikt na to nie reaguje w taki sposób, żeby to zatrzymać? Dlatego, że chodzi o Izrael. Ponieważ Izrael jest krajem, który ma połączenia gospodarcze, naukowe, kulturalne z całym światem zachodu. Wynika to z kilku rzeczy. Po pierwsze, Izrael tworzą ludzie, którzy przybyli z krajów zachodnich.
Więc oni mają również w tych krajach zachodnich swoje kontakty, mają bardzo często też swoje rodziny. 2. Cel zarówno krajów zachodnich, jak i Izraela jest poniekąd podobny. Nikt tak naprawdę nie patrzył na Arabów w czasie powstawania Izraela jak na partnera do rozmów. Tylko nadal to przecież ludzie, których zajęliśmy Rzymię. To był cały czas taki region, który wszyscy chcieli zająć. Ze względów głównie gospodarczych. Okolica połączenia, mówiło się, że Palestyna łączy 3 kontynenty. Kanału Sueskiego, szlaku gospodarczego. No, jakby Potem pojawiła się ropa. I jestem przekonany, że ta ropa się pojawiła wtedy, kiedy już było za późno. Tak? Natomiast jak się pojawiła ropa, wyobraź sobie, wiesz, ja urodziłem się w kraju ropy. No tak. I Katarczycy sprzedawali ropę taką surową, można powiedzieć, Brytyjczykom czy Francuzom i kupowali od nich benzynę. Już taką... Oczywiście, teraz to się trochę zmieniło. Natomiast w tamtych czasach to wyglądało tak, że oni sprzedawali surowy produkt a kupowali przerobiony. już przerobiony. Ba, te firmy, które wydobywały ropę, gaz i tak dalej, przecież tam u Arabów nie było żadnej technologii. Zero. To Europa przyjechała z technologią do Arabów, ale też dzięki temu podpisano z nimi pewne umowy. Oczywiście nie znam tych umów, ale jestem przekonany wręcz, że duża część zysków wynikających z wydobycia tych złóż też szła do tych krajów. I to też... Ja nie wiem, czy za darmo nie... na pewno im technologii nie dali. Znaczy, to nie jest nawet za darmo, bo ja mogę ci płacić. Ale wydaje mi się, że tu chodziło o coś więcej. O procent w surowcu, który ja wydobywam dla ciebie. Tak? Więc Arabowie nigdy nie byli i nie są równym partnerem dla świata zachodu. Głównie z tego powodu, że Arab dla Europejczyka zawsze był bardziej zacofany. Taki, który, jak ja to mówię, to jest człowiek, który konsument. Tylko kupuje. Natomiast nic więcej nie robi. I tak jest do tej pory. Jakby Palestyńczycy, którzy mimo wszystko w tamtym czasie względem kultury Arabów byli na bardzo dobrym poziomie. Nawet można by powiedzieć, że ten region w ogóle, Egipt, Palestyna, Jordania, może Jordania mniej, Egipt, Palestyna, Liban zwłaszcza, to było całe to pasmo najbardziej no uciekło mi. W sensie, że no, w Palestynie było 11 sieci kolejowych. Było lotnisko. Był port. A tam nie. Był związek zawodowy. W Palestynie. Przecież w porcie w Hajfie towar nie mógł być załadowany do statków bez zgody, bez pieczątki związku zawodowego. I to były lata 30. A w Kataru nawet nie było jeszcze. Emiratów Arabskich nie było.
Arabia Saudyjska zaczęła powstawać tak naprawdę. Przecież też są dokumenty historyczne, które mówią, że Palestyńczycy, zwykli ludzie, handlarze czy tam przedsiębiorcy, pożyczyli pieniądze rodzinie królewskiej w Arabii Saudyjskiej. Zanim oczywiście pojawiła się ropa naftowa. Zostaliście sprzedani po prostu. Absolutnie. Zostaliście jako Palestyńczycy sprzedani. Absolutnie. Tak jak sprzedawali Polaków. Absolutnie zostaliśmy sprzedani przez Arabów i przez Zachód. Przez Zachód. Zachód po to, żeby stworzyć państwo Izrael, a Arabowie po to, żeby stworzyć kraje arabskie. To jest po prostu nie do pojęcia. Jak można tak traktować ludzi? Wiesz, ja rozumiem Żydów. Tych, którzy się boją. Bo rzeczywiście oni ginęli przez to, że są Żydami. Nie dlatego, że popełniali jakieś zbrodnie. Natomiast chciałbym, żeby Żydzi również zrozumieli, że bardzo dużo Palestyńczyków ginie właśnie dlatego, że są Palestyńczykami, a nie dlatego, że popełniali jakieś zbrodnie. Mhm. To, co się dzieje, bo ta propaganda izraelska jest cały czas odkrywana i jedyną, jak do tej pory, skuteczną bronią w walce jest antysemityzm. Każda krytyka państwa Izraela jest wsadzona do słoika z antysemityzmem. A najlepsze jest to, że są Żydzi, którzy są też do tego wora wrzucani. I to jest najbardziej przykre, ponieważ osobiście kiedy zaczęła się jazda po 7 października, dzwonił do mnie Maczek. Maczek jest moim kolegą Żydem i powiedział mi, że całym sercem jestem z tobą, Ahmed. I staram się, nie wiem, czy to słychać też w moich filmach, staram się nie mówić o Żydach. Tylko o syjonistach. Tylko o syjonistach. Ponieważ wsadzanie wszystkich Żydów do jednego wora jest niesprawiedliwe. Tak samo jak wsadzanie wszystkich Palestyńczyków do jednego wora jest niesprawiedliwe. Są Palestyńczycy, którzy będą wykorzystywali fakty i będą cały czas mówili, że Żydzi, a są również w przypadku Żydów tacy, którzy będą nienawidzić Palestyńczyków tylko dlatego, że są Palestyńczykami. Kiedy ja się wychowywałem w domu, kiedy tak naprawdę na samym początku, jak byłem mały, nie rozumiałem, jaka jest różnica między syjonistą a Żydem. Mhm. I co w ogóle ich łączy. Dlaczego raz mówimy syjonista, raz mówimy Żyd? Dlaczego tata mówił, że jego ojciec handlował z Żydami, ale mówi, przyjechali do nas syjoniści. Zabili nas syjoniści. Bo oni sami wiedzą, sami żyli przez długie lata z Żydami. Do tej pory Samarytanie, wczoraj oglądałem film o samarytańskich Żydach z Nablusu. Że posyłają w ogóle dzieci do palestyńskich tak, szkół. To ciekawe, w ogóle oni mówią, że nie ma czegoś takiego jak Żyd.
że w ogóle ich religia, ta samarytańska, jest najstarsza i to ona powinna, że mają gdzieś wydruk Tory i oni twierdzą, że ta Tora, którą oni posiadają, to jest ta najprawdziwsza, ta prawdziwa. I ona się różni w sposób dramatyczny od tej Tory, która jest stosowana obecnie. I oni absolutnie z tego, mówiłem po palestyńsku, czy z tym takim dialektem palestyńskim, jakby to są nasi, a my jesteśmy ich. To nigdy nie było rozdziału, jasne. Każdy miał swoją religię, tak samo jak z chrześcijanami z Palestyny. Jeżeli dobrze ze sobą do koło tej pory, siebie. no to nie ma. No, ja na przykład mojego kolegę, Emada, dowiedziałem się, że jest chrześcijaninem po 6 miesiącach znajomości. Byliśmy kumplami na studiach. On był palestyńskim chrześcijaninem z Jordanii i studiował na Politechnice i poznaliśmy się tutaj. I ja po pół roku dowiedziałem się, że jest chrześcijaninem. Nigdy nie widziałem krzyża, a miał pod koszulą. Też nigdy się nie chwalił, że jest chrześcijaninem. Nawet myśmy nie wchodzili w ogóle w te, bo one nigdy nas nie interesowały. Moich rodziców, przyjaciele w Katarze, to byli palestyńscy chrześcijanie. W ogóle ta religijność Palestyńczyków nigdy nas nie interesowała. Jakby każdy ma swoją religię i ona nigdy nie była wywyższona nad innym Palestyńczykiem. Łączyła nas jedna sprawa, to jest walka o wolność i o suwerenność naszego narodu. O możliwość samostanowienia. Możliwość bycia traktowanym tak jak każdy inny na świecie. Nie wiem, móc powiedzieć, że ja wracam do siebie. Jasne, to, że Palestyńczyków jest w tej chwili prawie 7 milionów na całym świecie, tak samo jak Polacy, którzy mieszkają na migracji w Wielkiej Brytanii, w Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Oni mieszkają w tych krajach z wyboru, najczęściej z wyboru. Również mają zawsze wybór powrotu do ojczyzny. W przypadku Palestyńczyków, Palestyńczycy nie mają tego wyboru. Oni zostali do tego zmuszeni. Podstawa w ogóle, bo kolejny zarzut syjonistów i też prosyjonistycznych Europejczyków jest taki, że Palestyńczycy mogli mieć swoje państwo, gdyby Arafat w 2000 roku podpisał porozumienie w Camp David z Ehudem Barakiem. Nieprawda. Nieprawda. Izraelczycy zawsze robili na przekór. Ja mówię o rządach Izraela. Zasada powstania porozumienia z Oslo było powrót do granic 67 roku, to już nawet nie z 48, tylko z 67 roku, czyli 25% obecnej powierzchni Palestyny historycznej, z stolicą we wschodniej Jerozolimie, czyli podział Jerozolimy na zachodnią izraelską i wschodnią palestyńską, a trzeci możliwość powrotu wypędzonych. Jasne, to są trudne tematy, ale jeśli się ich nie podejmie, to nie ma rozwiązania. Jeżeli się nie przyzna do historii, to nie ma teraźniejszości i nie ma przyszłości. Bardzo dużo Polaków
ma żal, mimo że jesteśmy 100 lat niecałe po rzezi wołyńskiej. Tak? Ileś pokoleń. Mimo wszystko Polacy, i uważam, że mają rację, mają żal do tej tragicznej strony historii między Ukraińcami a Polakami. Dlatego, że nigdy nie było takiego wyraźnego pojednania. Nigdy żadna strona, ukraińska strona nie przyznała się wprost do rzezi. I Polacy mają żal. I my tak samo mamy żal. Ja nie mówię, żeby pociągnąć kogokolwiek, ponieważ jestem przekonany, że większość tych ludzi to już, jak nie wszyscy, to już zginęło. Ale pamięć historyczna, mamy do niej prawo. Również mamy prawo wymagać od Europejczyków poprawy historii. Mamy prawo domagać się prawdy, żeby ona była nauczana. Ponieważ tak naprawdę z tego by wynikało, że po II wojnie światowej to Palestyńczycy zapłacili rachunek za między innymi za tę II wojnę światową. Poprzez akty ludobójstwa, które były dokonywane na nich, poprzez wypędzenie setek tysięcy Palestyńczyków i przez to, że przez 76 lat są nikim. Ja do 2009 roku, do momentu uzyskania obywatelstwa polskiego, miałem w dowodzie, czy tam w karcie, napisane bezpaństwowiec. To jest niesamowite. Ile razy byłeś w gazie za swojego życia? Kilka razy, nawet nie było 10. Pierwszy raz byłem w 95 roku i za każdym razem to były 2-3 tygodnie max. I to były takie naprawdę szybkie wyjazdy, bo ja już byłem w Polsce, studiowałem wtedy. No i notabene to, że urodziłem się w Katarze i przez 17 lat żyłem w Katarze, w ogóle nie dało mi żadnego prawa. Ponieważ w tamtym czasie, nawet do tej pory, Katar jest krajem mocno nacjonalistycznym. Oni bardzo, nie tylko Katar, zresztą wszystkie te kraje nowo powstałe Zatoki Perskiej, to są kraje, które chcą czystości krwi i nie dają tego obywatelstwa byle komu. Więc moja siostra najstarsza, która urodziła się w Katarze, jej dzieci urodziły się w Katarze, jej wnuki urodziły się w Katarze, oni mają ciągle czasowy pobyt, przedłużany co 2 lata. Oni innego kraju nie znają. Ich rodzice innego kraju nie znają. Ich dziadkowie innego kraju nie znają i nadal nie mają nawet prawa pobytu stałego w tym kraju. I tylko dlatego, z 2 powodów. Dlatego, że są Palestyńczykami i 2, że znaleźli się akurat w Katarze. Więc tak naprawdę dramaty życia tych Palestyńczyków, każda rodzina to jest osobny dramat. Każda rodzina to jest osobna historia. Oczywiście można napisać naprawdę wiele książek na temat tego, co się stało. I naszą jedyną winą to jest to, co powiedziałem, że jesteśmy Palestyńczykami. Znaleźliśmy się w miejscu, na który ostrzeli zęby syjoniści. Oczywiście wspierani przez Brytyjczyków na samym początku, później przez Zachód, a głównie Stany Zjednoczone. Jak wyglądały twoje wizyty w Palestynie?
Bo to mnie też interesuje, jeżeli byłeś w tej strefie gazy. Tak, to były akurat bardzo ciekawe okresy, ponieważ na samym początku rządziła autonomia palestyńska. I pierwszy raz pojechałem w 1995 roku. Przeżyłem szoku, jak oddałem dokument podróży wydany przez rząd egipski. Tak? I jestem w Egipcie, czyli w kraju, który mi wydał ten dokument. I to było bardzo częste. Dobra, siadaj tam, poczekaj. No to usiadłem godzinę, dwie. Po chwili podchodzi do mnie ktoś. Ahmed El-Saftawy, za mną. Weź swoje bagaże. Aha, nie. Wziął mnie po bagaże. To są twoje bagaże? Tak. Zabierz. I prowadzi mnie do pokoju. Najpierw siedzi policjant na biurku, daje mu mój paszport, czy tam dokument. No i ten wpisuje mnie do zeszytu, że jutro planowany jest wyjazd do Rafa. Czyli to nie jest takie przejście... To jest zatrzymanie. Okay. To jest zatrzymanie. I zamknęli mnie w pokoju mniej więcej takim jak ten, gdzie było ponad 30 osób. Okno przy suficie. Jak cela. Tak, bo to była cela. Aha. Oczywiście spaliśmy jeden przy drugim. Okazało się, że w drugiej sali były kobiety i dzieci. O 7 rano wszystkich ładowano do autobusu. Autobus miał eskortę policyjną, był policjant oczywiście w środku, który trzymał nasze paszporty. Pojechaliśmy do Rafah. Tam wysadzano nas z tego autobusu do przejścia granicznego w Rafah. I to samo się zaczęło, czyli każdy dostał swój paszport i można jechać i się zapisać. I najkrócej taka podróż, czyli z momentem, kiedy wylądowałem w Kairze na lotnisku, do przyjazdu do domu rodziców w Gazie, trwała 3 dni. Najkrócej. Okej. Bo i spanie na lotnisku, i spanie w Rafah. W zależności od tego, nie wiem od czego. Znaczy, oni nam tłumaczyli, że jest za dużo podróżujących, bo to był okres letni, wszyscy z wakacji wracają, czy wyjeżdżają ze strefy gazy, więc oni nie wyrabiali. Jak powstała autonomia palestyńska, 3 były punkty kontrolne, czyli był egipski, izraelski i punkt kontrolny autonomii palestyńskiej. Więc bardzo często było tak, że była rozmowa z Egipcjanami, godzina, 2, tyle samo u Izraelczyków i tyle samo u Palestyńczyków po drugiej stronie. Nawet był kiedyś, natrafiłem akurat na czas, kiedy, to jest bardzo ciekawe, natrafiłem na czas, kiedy wojska izraelskie opuszczały Gazę w 2005. Tej historii nigdzie nie ma. Miałem jechać do domu w odwiedziny po 3 latach jakby nieobecności. Pojechałem w takim okresie, że dobrze poczekacie na przejściu granicznym. Ale kiedy? Nie wiadomo. A co się dzieje? No, wojska izraelskie wycofują się ze strefy Gazy. To było w 2005 roku. Nie było jako takiego internetu. Ja też nie miałem nawet karty SIM egipskiej. I nie wiem, czy wtedy miałem telefon komórkowy. Już nie pamiętam nawet. Chyba nie. Ale spałem
normalnie na asfalcie. Tak jak setki, bo to nie były kilkanaście osób czy 20 osób, to były setki Palestyńczyków, którzy spali gdzie się dało. Pod gołym niebem. Pamiętam wtedy kupiłem karton do spania za 40 funtów. Po to, żeby móc, żeby nie spać na kaflach, na płytkach czy na asfalcie, żeby jakaś była izolacja, sprzedawali kartony, na których mogliśmy spać. I pamiętam, że obudziłem się pewnego dnia. Nie wiem, która to była godzina, ale wszyscy spali, bo to była noc. I zobaczyłem, jak szczury chodzą po ludziach. Tak się wystraszyłem, że wyszedłem stamtąd, poszedłem do sali odpraw. No, myśmy się zżyli generalnie ze sobą. I spałem na pasie od bagażu. Nie wiem, pewnie gdyby ten szczur chciał, to też by się tam znalazł, ale moja psychika była wtedy lepsza, że nie śpię na podłodze, tylko na pasku od bagażu. I ta historia skończyła się tym, że nie widziałem swoich rodziców wtedy, ponieważ nie miałem dużo pieniędzy. I tak sobie pomyślałem, miałem na tyle pieniędzy, żeby mi starczyło, powiedzmy, do dostania się do Gazy. No to tam za wyżywienie i no, jadę do rodziny, no, więc jakby w ogóle nic nie ten. I żeby coś tam było przy powrocie. Będąc przez te 10 dni na przejściu granicznym, wydałem wszystkie pieniądze, które miałem. I jak już mi się kończyły, już nie miałem nawet od kogo pożyczyć. I postanowiłem wrócić do Polski. I siedziałem 10 dni na granicy. Byłem dosłownie kilkaset metrów od tego, żeby móc się z mamą widzieć, czy z ojcem. No i nie widziałem ich, musiałem wrócić. To jest jedna historia, a tych historii są naprawdę miliony. I tylko dlatego, że jestem Palestyńczykiem z Gazy. Nic innego. Na koniec naszej rozmowy tak naprawdę, bo już naprawdę rozmawiamy dosyć długo. Ja chciałem poruszyć jeszcze dwa tematy, o których wspomniałem Ci przed sekundą. Czyli o tym, jak Izrael testuje broń na Palestyńczykach i o handlu organami. Tak, to są bardzo ważne tematy, które nawiązują do tego, w jaki sposób w ogóle Izrael podchodzi, władze izraelskie podchodzą do Palestyńczyków. Czyli jako w ogóle do takiego gatunku nierównego, do podludzi. To są ludzie, którzy nie mają de facto prawa istnieć na terenie Izraela, a jeżeli już, no to trzeba wykorzystać to w jakiś sposób. Jest taka nawet książka na temat testowania broni, głównie w Gazie. A teraz inteligencji cyfrowej, elektronicznej. Chodzi o to, że większość producentów broni, jak kupujemy kosmetyki, szampony, teraz jest moda, że nie testowano na zwierzętach, że trzeba przestrzegać pewnych praw zwierząt i nie testować tych produktów na zwierzętach, tylko w jakiś inny sposób. To również broń jest produktem, który też zostaje testowany. O ile taka broń jest testowana, powiedzmy,
na terenach pustych, w oceanie, nie wiem, w kosmosie, gdziekolwiek. O tyle Izrael, czy firmy zbrojeniowe izraelskie sprzedają testowaną broń na ludziach z wynikami pewnymi, gdzie efekty działania tych broni widzimy w swoich telefonach codziennie. I to jest jasne, no, można być złym, ale te firmy zbrojeniowe, one mają swoich odbiorców. Nie tylko w świecie zachodu. To jest takie ohydne, że jeżeli mówimy, że nakładamy sankcje na przykład na Koreę Północną albo na Iran, bo są to reżimy, które chcą wyprodukować broń nuklearną, oburzamy się, bo testują tę broń w nieprawny sposób, niewłaściwy sposób, a jednocześnie współpracujemy z firmami zbrojeniowymi izraelskimi, który daje dowody testowania tej broni na ludności głównie cywilnej. To są te podwójne standardy nie tylko świata zachodu, ale całego świata ohydnego, które stosuje je w zależności od interesów. Z kim mam prowadzić interes? Jeżeli moda jest po to, żeby być cool i być prozachodni, procywilizacyjny, a Izrael jest uważany, był przynajmniej do tej pory uważany za ostoję demokracji i nauki, cywilizacji, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również na świecie, to tuż człowiek głęboko powinien zastanowić nad tymi wartościami, którymi się chwali cały świat, nie tylko zachodni, ale świat ogólnie. Kiedy z jednej strony widzę krzywdę ludzi i jasne przeklaskuję pewnym raportom różnych instytucji pozarządowych, rządowych i tak dalej, ale z drugiej strony płacę za broń, która jest testowana na ludziach. Płacę i współpracuję, uniwersytety współpracują z tym tworem. To jest twór, który przez lata, a propos współpracy uniwersytecką, to też jest ważny temat, ponieważ na pewno co najmniej uniwersytety medyczne w Stanach Zjednoczonych korzystały z narządów zagrabionych z ciał Palestyńczyków. Ja nie twierdzę, że wszystkie te narządy, które były skradzione z ciał Palestyńczyków, trafiały w celach transplantacji, w celach, nazwijmy to, uratowania życia ludzkiego, ponieważ były takie i są raporty, są zeznania osób odpowiedzialnych za kradzież rogówek, skóry, innych narządów. Zaklejono rogówki przecież zmarłym Palestyńczykom po to, żeby ich rodziny nie wiedziały, że to są bez rogówek. Jest taki też dokument o największym na świecie banku skór, gdzie pani, która tak dumnie wypowiada się na temat pobierania skór i z ciał Palestyńczyków, mówi, że oni nie pobierają od żołnierzy czy z ciał poległych żołnierzy izraelskich, ponieważ oni należą do lepszej rasy. To nadal świadczy o tym, że ja mogę wszystko
z pozostałymi. Ona też nie mówiła, że tylko tę skórę pobierano od Palestyńczyków. Ona przyznała się również do pobierania skóry od ciał ludzi, którzy przyjechali do Izraela w celach zarobkowych i zginęli, czy umarli, czy zmarli w Izraelu. Pobierano z ich ciała skórę. Bo w ogóle to jest idea wyższości tej rasy nad każdą inną, nie tylko nad palestyńską, a dlatego, że Palestyńczycy się znaleźli w Palestynie, no to cały ten dramat dotyczy głównie ich. Ale jestem przekonany, że gdyby jakakolwiek inna nacja, rasa, nie wiem, nazwijmy to cokolwiek, znalazłaby się w miejscu Palestyńczyków, również byliby tak samo traktowani. Ponieważ to są ludzie, którzy uważają się za lepszych. I w ogóle ten powrót kradzieży ciał. Wczoraj Al Jazeera puściła film, nie wiem, czy on pochodzi z listopada, czy z grudnia, już nie pamiętam, gdzie udokumentowano kradzież ponad 100 ciał z Al-Shifa po zajęciu go przez wojsko izraelskie. O ile mogę zrozumieć, że wojsko chciało zbadać, czy wśród tych zmarłych są ciała zakładników, o tyle było też takie głośna sprawa, że po kradzieży tych ciał Izraelczycy puścili zdjęcia różnych zmasakrowanych ciał, podając ich za Izraelczyków z 7 października. Ponieważ tak naprawdę do końca nie mieli też, zobaczyli, że Palestyńczycy cały czas filmują swoje ofiary, wyciągane spod gruzów, zbombardowanych domów i tak dalej. I opinia świata została bardziej skierowana w kierunku Palestyńczyków, w kierunku tragedii palestyńskiej. I trzeba było wykorzystać tę tragedię do wzbudzenia tak naprawdę takich samych emocji względem Izraelczyków. Te wszystkie raporty, które mówiły, że te ciała, bo w większości wróciła z powrotem, były również niektóre bez narządów. Jest taki portal internetowy dla Żydów amerykańskich, Forward się nazywa, i również tam podają informacje, że niektóre te narządy, które były pobierane z ciał Palestyńczyków w tamtym czasie, były sprzedawane uniwersytetom medycznym w Stanach Zjednoczonych. Najprawdopodobniej w celach naukowych, w celach testowania różnych leków, czy różnych technologii. Natomiast cały czas mówimy o świecie niby cywilizowanym, z wartościami zachodnimi, a zachowuje się zupełnie inaczej, kiedy chodzi o Arabów, o brązowych, o innych. Nadal ta wyższość rasy istnieje i nie jesteśmy w stanie jej zlikwidować. My chcemy przekazać światu, że tak naprawdę świat jest zgniły. Nadal. Oczywiście to wszystko, co się działo kiedyś w czasie II wojny światowej, te wszystkie laboratoria nazistów, mówi się, że nawet gdyby nie naziści, to by medycyna obecna nie byłaby taka, jaka jest. I coś w tym jest.
Tyle, że to, co działo się w czasie II wojny światowej przez nazistów, jest tak naprawdę skopiowane w szczegółach. I dzieje się na Palestyńczykach od dziesiątek lat. Przy świadomości, jestem przekonany, przy świadomości rządów zachodnich, bo przecież pierwsza gazeta, która o tym wspominała, to była tabloid Aftonbladet szwedzki w 2009 roku. I potem te informacje podawały wszystkie inne prasy zachodnie. Podawano wywiady z Jehuda His, który wtedy był kierownikiem tego laboratorium, czy tego prosektorium. I jaka była reakcja 15 lat temu rządu izraelskiego? Że gazeta jest antysemicka. I że autor tekstu jest antysemitą. Wiesz, każda krytyka... Zacięta płyta. Tak, tak. I oni na tym jadą od końca wojny światowej. Z powodzeniem, bo wiedzą, że to działa. Bo cały czas to działało i nadal to działa. Więc jeżeli coś działa, to trzeba to ciągnąć i to wykorzystać cały czas. Po to, żeby uzyskać własny cel. Mój cel. To są straszne rzeczy, o których też, kiedy dawno temu, przed 2009 rokiem, czytałem taką wiadomość, że Izrael przetrzymuje też ciała więźniów palestyńskich. Czyli zakładamy, że zatrzymują Palestyńczyka, dostaje jakiś wyrok i on podczas tego aresztu umiera. Czy ginie, czy zostaje zabity, nieważne. Umiera. I załóżmy, że ma do końca wyroku 20 lat. To według prawa izraelskiego jego ciało jest przechowywane w więzieniu przez te 20 lat do końca wyroku. Jego rodzina, jeśli mówimy cały czas o tej odpowiedzialności zbiorowej, jego rodzina nie ma dostępu do tego ciała, nie ma możliwości pochówku tego Palestyńczyka, bo on musi odbyć całą karę, niezależnie od tego, czy żywy, czy martwy. To jest już niehumanitarne wręcz. Jest ponad 400 ciał Palestyńczyków, którzy zginęli, czy zmarli, czy umarli w więzieniach izraelskich, które nadal władze izraelskie przetrzymują ich ciała. Nie wydali tych ciał rodzinom zmarłym. Jaki jest cel? Tak jak powiedziałem, tu chodzi o to, żeby cały naród obarczyć winą za działania tak zwanych terrorystów. Cały naród ma cierpieć. To nie chodzi o to tylko, żeby odpowiedzialność poniosła jedna osoba bądź osoba odpowiedzialna. Tak naprawdę ta nienawiść do samych Palestyńczyków powoduje, że to prawo, które jest stosowane względem ich, różni się diametralnie od prawa stosowanego względem Izraelczyków. Zostałem kiedyś zaproszony do wygłoszenia jakiejś prelekcji, jakiegoś wykładu krótkiego na temat, który wymyślę. I powiedziałem, ja chciałbym opowiedzieć na temat apartheidu w Izraelu, stosowanego względem Palestyńczyków. W końcu nie pozwolono mi, odmówiono wystąpienia, ponieważ jak to tłumaczyli, że jest to kontrowersyjne. Ja mówię jasne, ponieważ
Teraz będę brutalny trochę. Ponieważ kiedy biały jedzie do Izraela, on nie widzi apartheidu. On nie widzi systemu segregacji. Potwierdzam. Natomiast trzeba być Palestyńczykiem, mieszkającym cały czas na zachodnim brzegu, żeby to móc przeżyć. Żebyś wiedział, że cały zachodni brzeg jest poszatkowany. Czy żeby pójść do miejsca swojego do pracy, czy żeby pójść do szkoły, czy na uczelnię, czy do kolegi, czy do taty, czy na swoją ziemię, zarówno w jedną stronę, jak i w drugą, musisz przejść przez kontrolę. I to nie są zwykłe kontrole, to są kontrole po to, żebyś tak naprawdę znienawidził siebie. Żebyś czuł oddech wojska izraelskiego na plecach non-stop. Nie ma segregacji rasowej w Gazie, bo nie było wojska izraelskiego od 2005 roku. Tak. Nie ma takiej segregacji rasowej na terenach tak zwanego Izraela, czy względem Palestyńczyków. Aczkolwiek również nie mają tych samych spraw, Palestyńczycy zamieszkali w Izraelu, nie mają tych samych praw, co Żydzi izraelscy. I to jest kolejna propaganda, gdzie się mówi, że chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi są tak samo traktowani jak każdy obywatel Izraela. Za przeproszeniem, gówno prawda. Można zaprosić Palestyńczyków izraelskich i ich zapytać na ten temat. Natomiast na terenie zachodniego brzegu, teren zachodniego brzegu jest ewidentnie terenem działalności wojskowej izraelskiej. Tam każdy Palestyńczyk jest podejrzewany. Zobacz, co się dzieje w Hebronie. Napisz na YouTubie, napisz w Google pogryzienie dzieci na zachodnim brzegu przez psy policyjne. Tak jak hitlerowcy wpuszczali psy, agresywne psy policyjne do domów ludzi podczas II wojny światowej, tak izraelscy żołnierze wpuszczają psy policyjne, niezależnie od tego, czy w domu jest dziecko, czy jest starszy człowiek, czy ktokolwiek. I proszę zobaczyć, ile jest przypadków pogryzień przez psy dzieci przy takich akcjach. I to nie są akcje dlatego, że w danym domu jest terrorysta, czy wiem. To są takie regularne akcje wojska izraelskiego, tak, bo generalnie tak się traktuje Palestyńczyków. Jako podludzi. Trzeba ich tak traktować, żeby sami uciekli. To samo, co się dzieje w Gazie, jasne. Ty nie popełniasz ludobójstwa w sensie, że liczba zamordowanych wywyższa liczbę urodzeń. Ale ty stwarzasz warunki dla tych ludzi, że żaden człowiek nie jest w stanie przeżyć. Żaden. Ile Rosja zbombardowała szpitali w Ukrainie? 1, 2? Ile sankcji zostało ma nałożone? Rosja? Ile Izrael w przeciągu niecałych 8 miesięcy zbombardował szpitali? 30? Ile uniwersytetów? Wszystkie. No bo tam są tunele Hamasu podobno, prawda? Wszystkie uniwersytety. Ale wiesz, ta też kolejna propaganda Hamasu. To, że na przykład pierwszy atak na obóz dla uchodźców w Dżabali, chyba w październiku,
ponieważ dotarli do informacji, że któryś z dowódców Hamasu pojawił się w obozie tego dnia. Zbombardowali te okolice, mordując ponad 400 ludzi. I nie wiadomo, czy ten dowódca zginął. Natomiast to jest to, że gdyby ten dowódca Hamasu znalazłby się wśród 400 Izraelczyków, czy odpowiedź wojska izraelskiego byłaby taka sama, jak odpowiedź względem Palestyńczyków? Czyli czy zabicie jednego dowódcę Hamasu jest warte 400 dodatkowych nawet ludzi? nie tyle warte, ile czy pozwalamy na zamordowanie 400 ludzi po to, żeby zabić jednego hamasowca? A jeżeli tak, to odwróćmy pytanie, czy jest również, czyli czy tak samo byśmy się zachowywali, gdybyśmy musieli zabić 400 Izraelczyków? Odpowiedź oczywiście, że nie. Ponieważ Palestyńczyk się nie liczy. To są podludzie. Oni w ogóle się nie traktują ich jako ludzi. Proszę zobaczyć, jak traktują tych pojmanych, powiedzmy, mężczyzn. Przecież ludzie opowiadają, że przyprowadzali psy, żeby na nich sikali. Oddali na nich mocz. CNN ostatnio pokazał taki film demonstracyjny, jak się traktowało jeńców trzymanych w pampersach, skutych. To nie byli, tu trzeba powiedzieć, że to nie byli członkowie Hamasu. To byli mężczyźni pojmani z różnych regionów Gazy z podejrzeniem, że oni należą do Hamasu. I dopiero po przesłuchaniu ich i upewnieniu się, że nie należeli do Hamasu, to ich wypuszczali do Gazy z powrotem. Przecież te wszystkie opowiadania i historie mamy od tych ludzi. Gdyby oni należeli do Hamasu, prawdopodobnie by nie wrócili do Gazy. Tak samo jak ostatnio ten lekarz, który został zabity w niewoli. Ordynator ortopedii w Al-Shifa. Pojmali go chyba w listopadzie i teraz poinformowali, że umarł. Tak prasa zachodnia pisze, że umarł. Nawet proszę zobaczyć, jak względem 7 października, ale i też przed 7 października Palestyńczyk umiera, a Izraelczyk ginie. Te podwójne standardy były stosowane nie tylko od teraz. Natomiast dlatego, że ludzie zaczęli zwracać uwagę na to coraz bardziej, to oni są już wyczuleni i myślę, że ludzie już nie będą karmieni tą propagandą przez wieki. Zwłaszcza, że tak naprawdę to ta sama prasa, która jest notabene ich właściciele, to są syjoniści i oni innej dostają jakby odgórnie polecenia, jak mają się wypowiadać w prasie, jak mają napisać na temat danego wydarzenia. Ja przez to wszystko, co słyszę, mam taką niezgodę w sobie. To jest zrób mit, stwórz mit terrorysty, który chce zwalczać cały świat zachodni. Niech się to słowo terrorysta pojawi parę razy w telewizji, parę razy w radiu, parę razy w prasie. Niech ten terrorysta będzie wyglądał tak jak ja. Brązowy, ciemne oczy, czarne oczy, ciemne włosy.
niech jeszcze ma na imię Ahmed. Więc każdy, który będzie wyglądał podobnie do mnie, będzie miał na imię Ahmed, a priori jest to potencjalny terrorysta. Jeśli jeszcze będzie walczył z Izraelem, to już nie jest to człowiek, który należy do ruchu oporu, który notabene nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych daje mu prawo do walki z okupantem, to trzeba nazwać całą organizację terrorystyczną, trzeba nałożyć na nią sankcje, żeby wszystko, co było, co zrobi dany członek tej organizacji, będzie terroryzmem. Niezależnie od tego, czy został zabity żołnierz izraelski, czy cywil, każdy czyn będzie aktem terroru. Ale z drugiej strony, tak samo jak traktowaliśmy ludzi z ISIS jako terrorystów, to jedną ręką podpisywaliśmy sankcje, drugą ręką podpisywaliśmy faktury zakupu ropy naftowej zakupionej od nich w Iraku, kiedy rządzili. To są nadal podwójne standardy. Tak samo jest z Rosją. Tak samo jest z Rosją. To, co jest w prasie i ja kiedyś byłem na tyle naiwny, że rzeczywiście wierzyłem w to, że dziennikarstwo jest czyste. W żadnym wypadku. Nie ma żadnego czystego dziennikarstwa. Każda informacja podawana w sposób publiczny, jeżeli jest znaczącą informacją, musi być opłacona. I przechodzi przez sito. I musi być opłacona. Ona jest w jakimś celu jest podawana. Narracja, która była stosowana przez 7 miesięcy względem ludobójstwa w Gazie, jest ohydna. Ona po prostu pokazywała, ja przestałem w ogóle oglądać telewizji. Całkowicie. Jak widzisz ludobójstwo w telefonie i patrzysz w telewizji i jest takie zakłamanie, że uznałem, że jestem w wieku okołozawałowym i no nie pozwolę, żebym umarł na zawał przez telewizję. I naprawdę od 8 miesięcy prawie nie oglądam telewizji. Jak się z tym czujesz? Nigdy się nie czułem lepiej. Nigdy. Ja też nie oglądam praktycznie w ogóle telewizji. Telewizor mi służy tylko i wyłącznie do YouTube'a i do innych streamingów. Ja nawet nie czytam gazet. Jasne, obserwuję Twittera. Mam konto na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku, ale oglądam i czytam to, co chcę. Co uznaję sam za ciekawe. No i jak najbardziej dzielę się z obserwatorami, z obserwującymi pewnych reakcji, pewnych polityków, ludzi znanych, celebrytów, aktorów i w ogóle tych ostatnich nie ma ostatnio, bo temat jest ciężki generalnie. Jest bardzo ciężki. Jest ciężki. Jest bardzo ciężki i jest tak ciężki, że ty jesteś sobie w stanie wyobrazić, że kiedykolwiek to się skończy pozytywnie dla Palestyny? Nie. Czyli skończy się totalną eksterminacją? Albo wypędzeniem. Ja jestem realistą i jestem przekonany, że ten port, który powstał przez Amerykanów w Gazie, jest pod przykryciem oczywiście dostarczenia pomocy humanitarnej, ale głównie jest po to, żeby dostarczyć bezpośrednio pomoc militarną dla Izraela już na miejscu. Po drugie po to, żeby ułatwić wyimigrowanie Palestyńczyków do różnych krajów, głównie prawdopodobnie do Europy, do Wielkiej Brytanii, do Kanady i do Stanów Zjednoczonych. Europa się na to zgodzi? Ludzie w Europie? A co ludzie mają do powiedzenia? Wczoraj w wywiadzie wiceminister
Spraw Zagranicznych, kiedy podano mu wynik sondażu, że czy uważasz, że premier Netanyahu powinien odpowiadać za zbrodnie wojenne, 85% czy tam zapytanych odpowiedziało, że tak. Na co wiceminister powiedział, że Hitler wygrał w demokratycznych wyborach. Tak. Jasne. Tylko Hitler wygrał w wyborach przed dokonaniem ludobójstwa. A tu ludobójstwo dzieje się na naszych oczach, panie. Tam ludzie wierzyli w propagandę. Tu ludzie przestają wierzyć w propagandę. Tam nie było przekazów. Hitler był odpowiedzialny za każdy rodzaj przekazu. Tu widzimy ludobójstwo na żywo. W własnym telefonie. Nie musimy włączyć telewizora, otwieramy telefon i mamy... Więc proszę, żeby zrobić z ludzi debili, w tych czasach jest co najmniej niestosowne. No więc właśnie, jeżeli robienie jest niestosowne i nie udaje się tak naprawdę i ludzie widzą, co się dzieje, to jak może to postępować w ten sposób, że Palestyńczycy zostaną wypędzeni na amen stamtąd? Dla mnie to jest po prostu niepojęte. Bo to nie ludzie rządzą. To interes rządzi. No, ale biznes są też rządzi. ale są też naciski jakieś społeczne i inne rzeczy, protesty. No. Te wszystkie protesty na przestrzeni tych prawie 8 miesięcy nie są w stanie zatrzymać chociażby ludobójstwa. No tak. Nie są. Masakra. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja Skończmy dziękuję. tutaj na tym. Ja jestem wstrząśnięty ogólnie i bardzo dziękuję za tyle informacji i podzielenia się takimi rzeczami. Dziękuję. Dziękuję za Naprawdę. zaproszenie w ogóle.